Cześć, omówię MacroPik, generator zdjęć modeli 3D zapisywanych do plików PNG. Zdjęcia te wykorzystywane są przez funkcjonalności MacroSolid, m.in. w raportach Microsoft Excel, listach materiałowych Microsoft Word, czy też w zestawieniach PDF. Próbowaliśmy różnych sposobów pozyskiwania podglądów komponentów, jednak ostatecznie zdecydowaliśmy się na ukrywanie i pokazywanie kolejnych części i złożeń, wpasowywanie w ekran, a następnie wykonywanie coś na kształt print screena z obszaru graficznego. Metoda może czasochłonna nawet dla automatu, ale dająca więcej możliwości, dająca satysfakcjonujące rezultaty, jeżeli chodzi o jakość i rozmiar grafik. Domyślnie pliki PNG zapisywane są w folderze PIK tej samej lokalizacji i z taką samą nazwą co komponent, z którego generowane jest zdjęcie. Jednak w ustawieniach Macra możesz zaplanować zarówno nazwę, jak i zdefiniować jedną docelową ścieżkę zapisu. MacroPik robi zdjęcie z obszaru graficznego po wpasowaniu w ekran. Rozmiar generowanej grafiki uzależniony jest od rozmiaru okna SolidWorksa, przypięcia pineski, szerokości okna zadań oraz od menadżera poleceń Command Manager. A zatem proporcją szerokości do wysokości zdjęcia możesz sterować poprzez szerokość przypiętego okna zadań. Ewentualnie skorzystaj z opcji Macra i generuj grafikę w zaproponowanych przez nas rozmiarach. Z Macrem Pik związana jest funkcjonalność ukrywania elementów w obszarze graficznym, które mogą powodować nieprawidłowe wpisanie w ekran, np. widoczne szkice, osie, płaszczyzny. Macro Hide and Show razem z opcją Ukryj wszystkie typy zapewni prawidłowe wpasowanie modelu w kadr zdjęcia. Widok izometryczny sprawdzi się w większości przypadków, ale możesz wybrać jeden ze standardowych widoków SolidWorksa, widok z określoną nazwą lub zrobić zdjęcie w swojej orientacji modelu. Ustawiasz model i uruchamiasz makro. Wymaganym kolorem tła pod wydruk raporty z wizerunkami komponentów jest tło białe, stąd opcja Ustaw białe tło, która powoduje przygotowanie obszaru graficznego na czas generowania obrazków. MacroPik na czas swojej pracy przedstawia również inne opcje SolidWorksa odpowiedzialne za wydajność i jakość, jednak po zakończeniu działania odzyskuje ustawienia. Opcja Tylko krawędzie przestawia styl wyświetlania modelu na krawędziowy, bez koloru ścian. Może tutaj przykład obrazujący zastosowanie. Mam bibliotekę PKMCAD z modelami znormalizowanymi i handlowymi. Przechowuję ją w lokalizacji D PKMCAD 2021. Mogę uruchomić MacroPik na tym folderze i wygenerować dla każdego pliku jego podgląd w widoku izometrycznym krawędziowym. Trochę to potrwa, ale zrobię to jednym kliknięciem tylko raz dla mojej bazy. W przyszłości, gdy będę korzystał z tych modeli, będę mógł wygenerować zestawienie elementów handlowych, nie tracąc już czasu na przygotowanie miniaturek do dokumentu przeznaczonego dla działu zamówień. Kolejna opcja, równie ciekawa. Zdjęcia blach rozłożonych. W połączeniu z opcją Tylko krawędzie przyznasz, że daje ciekawy rezultat. Do wykorzystania np. w raportach obrazkowych Word palonych blach. Przekaż na produkcję taki raport wraz z paczką DXF-ów wygenerowanych Macrem DXF. I na koniec przejdę do zakładki BOM, głównego interfejsu MacroSolid. Możesz sprawdzić w kolumnie gwiazdka PIK, czy zdjęcia zostały wygenerowane, a w specjalnym okienku przeglądać je. Wykorzystaj tę możliwość. Wygeneruj zdjęcia, przeglądaj je i na przykład definiuj materiały, czy też wprowadzaj unikatowe właściwości plików bezpośrednio z tabeli BOM. Koniecznie zobacz kolejne moje filmiki, w którym pokazuję możliwości raportowania do plików Microsoft Excel, Word, PDF, wykorzystując zdjęcia wykonane Macrem Pik. Michał Karpiuk, ADK Solid.